to jest faktycznie wielki problem. Dlaczego antysemityzm z jakąś ze wzmożoną falą objawił się, kiedy zaczęła się transformacja. I z jednej strony pojawiają się ciekawe prace naukowe i tak dalej, ale z drugiej strony możecie kupić protokoły tych mędrców Syjonu, możecie kupić także i reprint Mein Kampf Hitlera i tak dalej. Znaczy, i wtedy wyziewy tego antysemityzmu, które były za czasem za czasów II Rzeczpospolitej, które były tłumione oficjalnie w Polsce, wtedy powiały bardzo silnie. Następna przyczyna. Polska była w poważnym, powiedzmy, są ludzie, którzy oceniają w końcu transformację jako ogromny sukces cywilizacyjny i sukces, no powiedzmy, konstruktywny Polski i polskiego społeczeństwa. Ale to jest kwestia sporna. Ale ten sukces w końcu przechodził poprzez bardzo poważny kryzys. Ludzie teraz już nie pamiętają, ale w Grudziądzu było 24% bezrobotnych. Wy wyobrażacie sobie, co się tam działo. No po prostu był poważny kryzys społeczny. A jakie są kryzysy społeczne, to wtedy ludzie reagują w takimi, no można powiedzieć, socjologicznymi, społecznymi nawykami. I w Europie, to nie tylko w Polsce, szukają przyczyn zewnętrznych. No, w Polsce bardzo łatwo, jak bida, to do Żyda. To było tak przez setki lat. I wtedy ten stereotyp Żydokomuny się pojawia i ten nieusprawiedliwiony w ogóle podejście do Żyda jako do obcego. I wtedy ja jadę na przykład z kierowcą w taksówce i mówi, pan widzi ten kierowca mówi, widzi pan te korporacje, oni tutaj nas skolonizowali, widzi pan, i tam Leclerc, czy jak to się nazywa tam na południu Lublina, to jest Leclerc, zdaje mi się, nieważne, jakieś to wszystko są Żydzi. Tak. Poważna część społeczeństwa polskiego, a znowuż, nie powiemy społeczeństwo polskie, ale poważna część polskiego społeczeństwa zareagowała na ten kryzys i na doprawdy transformacja, ale ta transformacja była, że setki tysięcy ludzi zmienili w ogóle swój tryb życia, swoje miejsce. Zareagowała starymi urazami i starą ksenofobią. I to się stało dość przyjęte. I dlatego powstało coś zupełnie zagadkowego, ale fakt, że w Polsce ocenia się, że może jest najwięcej razem z tymi ludźmi, którzy mają korzenie i tak dalej, może 25 tysięcy Żydów, może 50 tysięcy Żydów. Ale co to jest wśród 38 milionów ludzi, tak? Istnieje antyzemityzm. Postawy, które są, na które na przykład ludzie w Niemczech, czy we Francji, czy w Brytanii, czy we Włoszech nie pozwolą sobie na taki pewien naturalnego, w cudzysłowie, zachowania się. Oni nawet nie rozumieją. Jest jakaś taka postawa ludowa, antysemicka, która zakłada z góry, że Żyd to jest coś negatywnego. Zrobiłem biznes. O, widzicie, tutaj mam w plecaku, mam taką wiatrówkę. I
na rynku w hali Mierowskiej zrobiłem biznes z kimś i kupiłem, bardzo zadowolony, że ta wiatrówka była tania. No i ten, który mi sprzedawał, mówi, ja go pytam, czy jednak może tam można to kupić. Ja nie umiem się targować, ale tak nieśmiało pytam go, czy można za mniej panu zapłacić, czy nie ma jakiejś zniżki? A on mówi, nie, kochamy się jak bracia, a liczymy się jak Żydzi. No to ja mówię mu, wie pan, ma pan szczęście, bo ja jestem właśnie Żydem. Zamurowało go. Zamurowało go, poważnie. Ale znalazł się. Jakoś tak, ja czułem, że to ja go cuciłem faktycznie. Nic, niech się pan nie przejmuje i tak dalej. Ale to jest zupełnie... I to niby to jest niewinne, Tatia, ale to jest zupełnie inne spojrzenie na drugiego człowieka. No więc to istnieje.